Cześć, z tej strony Grzegorz. Chciałbym Wam przedstawić swój projekt, na którym przez jakiś czas będziemy w sumie pracować. Mam nadzieję, razem. Jest to Open Horizon. Jest to kosmiczne MMO z elementami fabuły dla jednego gracza i mamy podejście otwartego kodu źródłowego. I też na początku chciałbym powiedzieć, że zdecydowałem się zastosować monorepo, czyli że wszystkie, jakby to powiedzieć, że części projektu trzymamy w jednym repozytorium kodu i wyróżniamy nam takie trzy części jak serwer, klient i dokumenty. Tak samo jak tutaj widać, że jest folder klient, docs i serwer. Serwer będzie odpowiedzieć za tą całą logikę po stronie serwera, za synchronizację świata pomiędzy graczami i zarządzaniem na przykład no, kontami gracza. Druga rzecz to jest na przykład klient i to będzie po prostu najważniejszy silnik gry. Będzie tam fabuła dla jednego gracza, no i będzie się integrować z serwerem, by wszystkie dane były synchronizowane. Jest tutaj w serwerze. Trzecia część to jest dokumentacja, to jest punkt trzeci i tak jak tutaj widać, będziemy mieli dokumentację techniczną, będziemy mieli też wgląd na fabułę gracza, a także zasady, jak dołączyć tutaj do, do społeczności twórców. Dobra, tak więc zaczynamy od stworzenia projektu i Unity. Tak, tylko że jak sobie tak stworzymy normalnie klienta, który już istnieje, to nie możemy. Dlatego też musimy sobie po coś usunąć opsa. Tak. I teraz tak. OK, i już nam powinno zadziałać. Także klikamy Create Project. Oczywiście sprawdzamy, wybraliśmy dobrze Universal 3D. Także Create Project. No i teraz możemy poczekać, aż nam Unity zrobi projekt. OK. No i tak jak widać, projekt już jest uruchomiony. Mamy podstawowe README i prawdopodobnie to README będziemy musieli potem przekierować do naszego głównego README, które mamy. Tak. No i mamy sobie na razie taką rzecz. No i co byśmy chcieli tutaj zrobić na początek? Kilka rzeczy. Jedną z rzeczy mamy scenę, tak? I powinniśmy mieć jedną scenę, która jest sandboxem i drugą scenę, która jest naszym głównym menu. No to robimy. Ten sample scen wystarczy, że my sobie robimy tak i zmienimy jej nazwę na sandbox scene. Tak, mamy i potrzebujemy drugiej sceny. Tak, create scenę i to będzie main menu scenę. I hopsa. No i mamy pięknie, tak? Dobrze. Teraz możemy sobie uruchomić. Oczywiście co? Nic się nie dzieje. Ale to nie szkodzi. Jak na obecną chwilę to nie jest to żaden problem. I zobaczmy, co nam się zrobiło tutaj. Mamy klienta i mamy tutaj bardzo dużo plików. Niektóre te pliki nie są nam wcale potrzebne. Tak, zobaczmy sobie na przykład taki projekt Assembly C Sharp CS Pro. Pytanie, czy będzie nam potrzebny, czy nie. Ale na pewno są rzeczy, których
z góry widać, że nie są nam potrzebne. Tak, dlatego też powinniśmy stworzyć sobie tutaj plik .git ignore. I on nam trafi do repozytorium. Tak, no i co tutaj powinno być? Powinny być te rzeczy. Nie powinniśmy brać library, nie powinniśmy brać tempa, nie powinniśmy brać obiektów, powinniśmy brać buildów, powinniśmy mieć loga i nie powinniśmy mieć user settings. Do tego mamy jeszcze coś takiego jak memory captures. No i to może zawierać bardzo wrażliwe dane użytkownika, na przykład mnie, i wtedy mogłoby coś wyciekać. Lepiej tego nie robić. A także recordings, które mogą po prostu nam dawać bardzo, bardzo dużą ilość danych w środku i nam GitHub tego nie ruszy. Nie? No i to chyba wszystko, co jest potrzebne. Zobaczmy tutaj git status. No i mamy. Tego już mamy trochę mniej. Tak? No i słuchajcie. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest nieładna. Żeby było ją dodać. Ponieważ korzystamy z JetBrainsa, to zróbmy git i musimy dodać .idea. Tak? Aby ustawienia edytora nie szły do repozytorium kodu. Git status. No i mamy. I teraz co? Git add-a. Mamy wszystko dodane. Git commit -m i init unity project. Tak. Zrobić tak, możemy zrobić git push. No i mamy. No i mamy sobie te dwie sceny i mamy dodane git ignore. W następnym filmie będziemy robić zawartość main menu. Tak, na razie mamy po prostu przygotowany projekt i jesteśmy gotowi do działania. Dziękuję za uwagę i zapraszam po następny materiał. Hej!